Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane. Dzisiaj zajmiemy się sequelem gry Discworld. Mam tutaj pudełko Sequel 3 Discworld o podtytule Missing Person. Opowiada dalsze przygody maga Rinthwinda. Tym razem twórcy, czyli Perfect Ten, postanowiło naprawić błędy, które były w pierwszej wersji i wydali grę w wysokiej rozdzielczości z rewelacyjnie rysowanymi postaciami rysunkowymi, które bardziej przypominają film animowany niż grę. Sama gra, ponownie w grze wciela się doskonały Eric Idle jako Rinthwind. Został zachowany też ten świetny feeling serii książkowej. Nawet sam Rinthwind w grze wspomina, że prawdopodobnie wydali pieniędzy więcej na grafikę, wobec czego zagadki będą prostsze. To było takie nawiązanie do tego, że pierwszy Discworld był jedną z najtrudniejszych gier ever. Wydanie Discworld ponownie zachwyca nas świetnym pudełkiem z złoceniami po bokach. W środku mamy pudełeczko, nic ciekawego. No i oczywiście w pudełeczku mamy grę. Tym razem gra wydana została na 2 płytach, ponieważ już nie mieściło się. Pierwsza część zajmowała 120 MB, a druga już się mieści na 2 płytach. Do instrukcji wstęp napisał sam Terry Pratchett, także jest to samo to już nas przekonuje o tym, że Terry Pratchett brał czynny udział przy tworzeniu tej historii. Tak wygląda płyta z grą. Otworzę, żebyście nie myśleli, że mam same pudełko, bo mam też tu właśnie grę. Tak jest, na 2 płytach. Tym razem historia nawiązuje troszkę do książki Mord. Otóż śmierć wybrał się na wakacje, wobec czego nikt w świecie dysku nie umiera. Ciekawostką jest to, że w świecie dysku, jeżeli umiera mag, śmierć musi po niego przyjść osobiście, a jeżeli śmierć jest na wakacjach i ma to gdzieś, no to mag nie może umrzeć i powoduje to szereg śmiesznych sytuacji, które powodują śmieszne sytuacje. Nasz mag musi znaleźć śmierć oraz przywrócić wszystko do porządku, czyli znowu wszystko spoczywa na naszych barkach. Ponownie towarzyszy nam nasz kufer z myślącej gruszy, który podąża za nami gdziekolwiek pójdziemy. Gra jest troszeczkę prostsza i bardzo dobrze. Zagadki są może troszkę bardziej przemyślane, nie są takie chaotyczne i nie są tylko zrozumiałe dla fanów książek, ale dla wszystkich. Zmieniono troszkę design naszego Rinthwinda. Teraz wygląda troszkę jakby był wiecznie śpiący albo naćpany. Powiem szczerze, tak jak mówiłem przy pierwszej części, tamten Rinthwind z pierwszego Discworlda bardzo mi przypadł do gustu i przez długi czas był uważany przeze mnie jako jedyny prawidłowy wizerunek Rinthwinda. Nie mogłem się długo przyzwyczaić do tego Rinthwinda. Niemniej jest on fajnie całkiem narysowany, właśnie w takim stylu kreskówkowym. Cała historia jest może troszkę krótsza od pierwszej części. Ponownie mamy świetny voice acting, oprócz Erika Idle'a pojawia się paru innych aktorów, mniej lub bardziej znanych. Discworld jest grą, która posiada też troszkę nawiązań na przykład do Monty Pythona, ponieważ skoro głos podkłada Eric Idle, no to jakieś tam nawiązania do Monty Pythona muszą się oczywiście znaleźć. Czy grę polecam? Jak najbardziej. Gra Discworld jest już troszkę grą z innych czasów. To nie jest gra w mega niskiej rozdzielczości, tak jak poprzednio na przykład Full Throttle bądź pierwszy Discworld. Tutaj grafika w wysokiej rozdzielczości to grafika w rozdzielczości 640 na 480, tak jest, to właśnie była podwyższona rozdzielczość, czyli rozdzielczość SVGA. Dzisiaj pewnie już niewiele osób to pamięta lub nawet nie kojarzy, co to było, ale właśnie gra jest w grafice SVGA. Tytuł fajny dla fanów, jak najbardziej polecam. Ponownie spotykamy znane postaci, które znamy z książek. Zahaczymy także też o
inne książki, ponieważ gra nie jest tylko na motywach powieści jednej, tylko przeplatają się tam różne motywy z innych powieści, więc też będzie na przykład coś z książki Ruchome Obrazki się też coś takiego zdarzy. Tak jak mówiłem, grę polecam. Doskonały humor, po raz kolejny doskonała grafika i świetna animacja, której brakowało pierwszej części. Pierwsza część była troszkę robiona tak bidnie. Właściwie mało było takich fajnych animacji, fajnych filmików, fajnych przerywników, natomiast zostało to poprawione w tej części. Gra dzisiaj dosyć rzadko spotykana. Na aukcjach można trafić, ale sprzedawcy się cenią. Niestety gry, te stare gry na CD-ROMie, im starsze, tym droższe. No niestety, tak to jest. Myślę, że kiedyś gry na PlayStation 3 i na Xboxa 360 też będą kosztowały po 100 parę złotych za powiedzmy lat 10-15. Mam nadzieję, że moja kolekcja będzie warta fortunę. To tyle. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z Discordem i kolejnymi przygodami prześwietnego Rincewind. Jest jeszcze trzecia gra z świata Discord, o której powiem kiedy indziej. Jest to Discord Noir. Dlaczego tak powiedziałem? Noir. Wyjaśnię Wam to było grane poświęconemu właśnie tej grze. Także podsumowując, Discord świetny tytuł dla fanów przygodówek, ponieważ ponownie jest to adventure point and click. Nie wiem, czy o tym wspomniałem, ale jest to ponownie adventure point and click. Zbieramy przedmioty, rozmawiamy, używamy przedmiotów, cieszymy japę z doskonałych gagów i bawimy się dobrze w świecie dysku Terry'ego Pratchetta. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się i do następnego. Cześć! There's a place you're always welcome, that's as nice as it can be. Everyone can get in, 'cause it's absolutely free. That's death. No need to take a breath, just lie around all day, with not a single bill to pay. Hooray, that's death. No more sicknesses or flu. If you've lived beyond your means, you can die beyond them too. Boo-hoo. Well, the greatest and the finest have already died. Why not simply join them on the other side? That's death. Say farewell to all your bills, rip up all your wills, and pop your final pills. Amen, that's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Nothing here to hurt you, no one's here to nag. Come die with me if your life's a drag. That's death. For wealthy and well-bred, all of them are here, and they're all completely dead. That's death. No more headaches, no more pain. Of the millions who died, no one came back to complain. You can't take it with you. You can't keep what you've got. So why not just lie back and simply rot? Just simply rot. It's so cool, it's hot. And that's death.